Witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale YouTube. Zapraszam do oglądania, komentowania, dania łap w górę. W tym filmie będzie kilka ostatnich dni, co się dzieje u mnie w tygodniu, obloty, karmienie, wysyłka gołębi. Pokażę te gołąbki, dostępne gołąbki, młodziaki, jak wyglądają po rozpłodzie. Także codzienna praca i obchód gołębnika, młodzieży. Zapraszam do oglądania. Dobry lot. Bardzo serdecznie zapraszam na aukcję charytatywną, która odbywa się w oddziale Mszanna w najbliższą niedzielę 26 maja o godzinie 17. Będą tam wystawione gołąbki lokalnych mistrzów okręgu tutaj Śląska Południe i sąsiednich okręgów śląskich. Także warto przyjechać, ponabyć gołąbki. Będą też jakieś gadżety, coś z firmy Pigebook, z tego co wiem. Także Wiktora tu serdecznie też za wsparcie pozdrawiam. Ja postaram się nagrać relację z tego wydarzenia, jak to przebiegło. Z mojej strony też tam jest gołąbek wystawiony z Porsche i Kitla. Jest tam filmik, który może podlinkuję tutaj, żeby na to trafić, bo może się to zatracać. Jest to na dziecko wnuka hodowcy, który lotuje w oddziale Mszanna, dlatego oni postanowili zorganizować taką aukcję. No i warto ich wspierać. Także serdecznie na tą aukcję zapraszam. Na żywo będą tam gołąbki i na żywo można będzie kupić. Na pewno warto, bo podejrzewam, że w dobrych pieniądzach będzie można kupić naprawdę wartościowe gołębie. Naprawdę w dobrych pieniądzach. Na pewno ceny będą niższe niż na portalach aukcyjnych, więc warto przyjechać na tą aukcję. Kto tam zaczyna, czy chce nabyć fajny materiał, to jak najbardziej. Dziś szybka akcja. Tutaj pakuję gołąbki do wysyłki. Kurier przyjeżdża, zadzwonił, że będzie za pół godziny, więc szybko tutaj ładuję. Młodziaki. Tu jest jeden młody do kolegi. O, taki skarbek. No i tutaj złapiesz ostrość. Tu jest drugi. Tak wygląda. Pakujemy i tu mamy oba młodziaczki do wysyłki. I tutaj kurier odbiera dzisiaj gołąbka i one dzisiaj pojadą, także przyjechał właśnie i pojadą. Ty z nimi pojedziesz dzisiaj tam na Zieloną Górę, czy one będą przepakowane i... Będą przepakowane. Przepakowane. Trzeba gadać kiedy, co i jak. No, także tu już parę gołąbków, także idzie się ogarnąć. Tu moja wysyłka, także jadą zaraz w świat. Tutaj mam dwa młodziaki, są to wnuki najlepszego lotnika okręgu Bielsko-Biała na 60 000 gołębi. Też oddam je na podkładkę. Wykluły się, więc przynajmniej jednego, żeby samiec miał jednego, a samicę ma ojciec. To jest linia Andreasa Drapy, Blue Fire'a, jak dobrze mówię. Także jakby ktoś był zainteresowany, to tam rodowód, mogę zdjęcie wysłać, kopię. O, tu po pitbullce jajka, kolejne młode po pitbullach, po rudych. Są, jakby ktoś chciał, też do wzięcia. Też je pokażę, tych kilka młodziaków, rudzielców, szpaków, bo ludzie pytają o te kolorowe gołębie. Dużo zapytań czy komentarzy, żebym pokazał, zrobił zdjęcie karmy. No to jest to mieszanka karmy ID i karmy Pawła Mędrysy.
Na dodatek mieszanka, mieszane są te fazy, więc tu jest karma z kilku worków. No i po wymieszaniu ogólnie tak to wygląda, że jest tu wszystko. I białko, i energia. Mamy środek tygodnia. Odbudowujemy takie przygotowanie do lotu. 400 km, 380. I konopia, o. Taka karma, żeby gołąbki się i odbudowały, i energia, i żeby latały. O. W sumie nie ma dużo kukurydzy, trochę tej czerwonej. O. Tak to wygląda. No i mamy gołąbki na oblocie. Staram się je doprowadzić do formy, poprawić troszkę. W sumie spróbuję zastosować troszeczkę radę. Coś, co wyciągnąłem z rozmowy z Tomkiem Klimczakiem. Zobaczymy, czy to pomoże. No być może jest racja w jego słowach, więc zobaczymy, bo mnie też wiele osób... Może to tak jest, że jak się kogoś pytamy o radę, to sami nie widzimy, coś robimy, myślimy, że dobrze, a nie widzimy innego spojrzenia, i przez to rozmowa z kimś, komu w jakiś sposób ufamy, pomaga nam wyciągnąć wnioski albo wpaść na pomysły, co zmienić. Bo właśnie ja też mam mnóstwo telefonów od hodowców, którym udziela się rad, i te rady nawet pomagają, tak powiem, a samemu sobie pomóc najtrudniej. Więc zobaczymy. Nie ma też co robić radykalnych zmian, bo to radykalne zmiany to mogą najczęściej radykalnie wszystko popsuć. Więc jeśli zrobić jakieś zmiany, to delikatne. Dziwnie latają, rozbiły się na dwie grupy. To jakby jedna miała lepszą kondycję od drugiej, czy co jest grane? Tamta jedna grupa nawet fajnie idzie, a to samo jedzą, to samo piją. A to ciekawe w ogóle co one, chyba że tamte w ogóle to nie są moje gołębie i tak pięknie latają, to nie moje. Ale chyba tam jednak parę moich jest. No dziwne to teraz, jak się rozbiły. Teraz chciałbym wrócić do tematu, w sumie skomentować komentarze, jak nagrywam filmiki z lotu, że jakość nagrania jest kiepska, czy coś takiego. No po prostu przyznam rację, no bo chyba że musiałbym nagrywać z tej perspektywy i byłoby widać, musiałbym znaleźć jakąś lepszą perspektywę nagrywania. Bo jak pokazuję z lotu, jak te gołąbki siadają, to po prostu człowiek ma dużo emocji i biega za nimi, rozgląda się, więc to dlatego tak wygląda. No emocje są przy locie, no przyzna każdy z hodowców, że emocje przy tych lotach są, więc ciężko to bez emocji robić. O właśnie, no to są moje. Wiem, właśnie dziwne, bo aby mi część gołębi brakowało. Tak, mi część gołębi. Dzisiaj fajna pogoda do sfilmowania oblotu, bo jest takie troszkę niebo przychmurzone i to jest taka idealna pogoda do
z filmowania, bo słońce nie przeszkadza, nie bije po aparacie, więc można zobaczyć, sobie siedzę i sobie je obserwuję. Mamy ranek, no i trenujemy jak zwykle gołąbki. Zbiły się już razem, tak? Bo teraz widzę, że chyba musiałem nad moją głową zbić się razem. O. I mają ochotę, jak się to mówi, do lądowania. Chwilę polatały. A to jest ciekawe, bo spikły się chyba z innymi na one chyba się tam z jakimiś sąsiadami po prostu połączyły. O, tu jest parę. A się tak śmiesznie wracają. A wczoraj też z oblotu jakby po południu, później jeszcze mi wróciły samiczki, takie to dziwne trochę, czy one gdzieś tam sobie idą z kimś polatać i potem to jakaś chmura idzie, dziwne, ale się chyba rozbiły w powietrzu na grupki. Jedna grupka, druga grupka. Ale to nie są wszystkie. No zobaczymy. Zawsze trochę tak z dnia na dzień lepiej latają. Tak z początku dzisiaj to wyglądało kiepsko, chociaż ja lubię, jak one razem latają, a się nie rozbijają na takie grupy, bo to też mi się tak do końca jest to niewygodne. Wolę, jak razem latają i potem razem siadają i razem się je woła, a tu one jakieś cyrki odprawiają. Już chłodno jest, fajna pogoda po prostu dzisiaj do latania. Porąbana sprawa, gołębie jakieś wystraszone, to aby mewy mi atakowały, te gołębie gonią się w powietrzu. Co one wyprawiają? Się z jakimiś innymi ptakami gonią. Normalnie mewy się gonią i dlatego te gołębie takie postraszone. O. Jak nie jedno, to drugie. Mówię, spuściłem samice i dosłownie nie szło ich. Tu jest grupka samic. Tak wystraszone. Nie idzie ich ściągnąć, tak aby mewy ich pogoniły. Przeleciały teraz, ale tamte moje... Ja samce puściłem, samce latają osobno nad gołębnikiem, a samice przed chwilą tam były, bo się już wkurzyłem. Część samic siadła, a część samic została w powietrzu i już godzinę czekałem. Już dłużej nie dało się czekać. Mówię, puszczę samce, niech se razem, trudno, spotkają się. No, o, tu są moje właśnie, o, moje samice, które dalej latają. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Przyleciały i poleciały. A tam latają moje samce. O, nad gołębnikiem. Samice też najpierw nie chciały latać, a jak się rozruszały, tak teraz nie chcą siąść. O. Takie dziwy. Po prostu. Takie dziwy się dzieją. Po południu chyba nie puszczę, bo to nienormalnie się zachowują te gołębie. Mówię, boję się puszczać po południu, bo boję się, że nie wejdą do gołębnika, bo jakieś tyle stresu mają. O, ciężko. Nie wiem, z czego to wynika to wszystko.
Gołąbki zjadły do oporu, już nie chcą, siedzą. Także wszystko wyżarły. Znaczy nie wszystko, coś tam zostało, resztówka. Że wniosek prosty, karmię do oporu. Głodzone nie są, więc no tyle. Każdego dnia karmia się zmienia, więc będę ją częściej pokazywał najwyżej. Także spełniam tutaj prośbę. Pokazałem karmę, którą stosuję. A i tutaj jesteśmy przy rannym wypuszczaniu na obiegówkę. Siedzi? Dobrze. Trzeba codzienną rutynę zrobić i właśnie się tam jeden utknął. Przegonione. Ej, młodziczek, gdzie ty idziesz? Taki młodziaczek jeden sobie tu wychował. O, tutaj kolejne moje lotniczki przeznaczam, znaczy idą na odpoczynek. Tu jest córki mojego szaleńca, powychowywały młode, ostatnie młode są po nich do wzięcia. Fajne i one już idą odpoczywać, żeby się nie męczyły. Także tu jest i 13. No te córki, które były lotowane i wycofałem do rozpłodu. Także one idą odpocząć. Zrobiłem też porządek z mamkami, bo miałem parę par takich mamek, ale tak powiem musiały opuścić moją hodowlę. No bo za mamki mogą robić te gołębie z papierami, bo są te mamki, więc też więcej idzie wychować po tych gołębiach rozpłodowych. I uznałem, że szkoda te mamki trzymać. No więc tak powiem delikatnie, że z mamkami porządek został ogarnięty, a będą sobie w przyszłym roku wychowywać same sobie będą wychowywać, albo po prostu niektóre rodowodowe gołębie będą robić za mamki. I tyle, jeśli zostaną w ogóle na rozpłodzie. O, jakie ona ma fantastyczne oko. To jest córka mojego szaleńca. Już jej córka miała 9 konkursów, 2-latka. No super samica. Także ona tam poszła. A tu jest 0,5 z 16 roku też, o. Kapitalne oko, po niej też są młodziaki. Miały zostawać dla mnie jeszcze, ale ileż można. Już są po nich dla mnie oczywiście, bo tu jajka były przekładane, a ten ostatni lęk może pójdą w świat. Tak samo z pitbulli. Rude jeszcze fajne są, zresztą wam je pokażę.
No i są na oblocie. Jakby powiem, bardziej mi się to podoba. Jezu, co się dzieje? Jakie zwroty zygzakiem robią. Rozdzieliły się.
część została nad gołębnikiem, a część sobie poszła. Bo to nie są wszystkie. Nie no, wszystkie to nie są. Trochę brakuje. O, ciekawe gdzie tamte są. Nie widzę ich. W zasięgu wzroku ich nie widzę. Nie, wszystkie to nie są. Troszkę brakuje. Chyba. Chociaż. No zobaczymy. Miałem rację, że brakuje. Teraz przyleciały. Taka grupka malutka na speedzie teraz przyleciała gdzieś stamtąd. No, teraz już no, tyle mi brakowało właśnie. Coś tak czułem, że o, dołączyły część siadłu. No, tak dziś wygląda oblot dziewczyn. Jedne siedzą i się dziobią, a jeszcze jedne pracują. Najśmieszniejsze, że teraz jeszcze do nich malutka grupeczka dołączyła. Połowa tej poprzedniej. Już nie nagrałem, patrzę też z tej strony. Także gdzieś poszły. O, gdzieś strzelił. A. To nawet cieszy, tak myślę, co ja im dałem, że one nagle coś zaczęły latać. Te wystrzały, to nie dziwiłbym się, jakby jakiś inny hodowca oblot robi. Czasowo to minęło już ponad pół godziny oblotu. 40 minut mniej więcej od wypuszczenia gołąbków. Idę szykować karmę. Chodź. Problem teraz zwołać je, bo one, o teraz jeszcze 4 przylatują skądś. Się po prostu chodź. Część już weszła, a jeszcze coś lata. Muszę poczekać z oblotem samców, bo samice mają problem usiąść. I tak to wygląda. Musiałem puścić samce, bo ta resztka samic nie chce wchodzić. No. Nie. Lata, skacze i któreś jeszcze pojedyncze zostały na polu. Musiałbym samce nie puścić po prostu na oblot wcale, więc będą miały radochę z 2-3 samicami, z tymi co były najbardziej wytrwałe. Zobaczymy. Także nie zawsze to tak pięknie wygląda, że
oblot samic, oblot samcy. Czasami coś się pomiesza, więc to, że nie mogą się widzieć, zobaczyć, nie wiem, chyba że faktycznie ktoś leci tylko klasykiem samcy, samic nie wypuszcza, no to a tak to troszkę trzeba iść na ustępstwa czasami. Także tak dzisiaj wyglądały obloty. Mają gołębnik otwarty, muszę iść do pracy niestety. Niestety samice skomplikowały sprawę, dlatego główna drużyna to samice, a samce no ile polatają, tyle polatają, wejdą i tyle. No nie mam już wyjścia. Także ja idę. Dobry lot. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Czy Wam się podobał? Napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę. O czym byście chcieli zobaczyć filmiki. Zapraszam na aukcję charytatywną, która odbędzie się w niedzielę, teraz 26 maja w oddziale Mszanna, na dziecko, chłopczyka, i tam będą licytowane na żywo gołąbki. Zapraszam też do licytowania gołąbka, którego ja tam zaoferowałem. Można go licytować na aukcji internetowej pod firmem. Jest to Porsche razy Kittel łączenie. Super gołębi, też popularnych, modnych teraz, na topie, jak to się mówi. Także idealne połączenie po mocno imbredowanych rodzicach, bezpośrednio z oryginałów, więc zapraszam serdecznie. Do usłyszenia. Dobry lot. O, samce też coś latają. No może polatają i siądą, pocieszą się, ale nie jest tak źle. No trudno, muszę iść. Otwarty wlot, które usiądą, się kapną, no to będą w gołębniku.